Każde duże miasto na świecie potrzebuje szybkiego, bezkolizyjnego środka transportu zbiorowego. W Lizbonie środkiem tym jest metro, które na przestrzeni dziesięcioleci rozwinęło się do sieci 4 linii. O tym, ile kilometrów liczy ta sieć, jaki tabor ją obsługuje i jak istotny w Portugalii jest wygląd przestrzeni publicznej, porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. W naszej podróży po Portugalii dotarliśmy w końcu do jej stolicy. Lizbona jest największym miastem w kraju. Obszar miejski zamieszkuje 500 000 osób, a metropolię prawie 3 miliony osób. Pod względem liczby mieszkańców jest to 11. najbardziej zaludniona metropolia w Europie. Samo miasto zajmuje obszar 100 km², 5-krotnie mniejszy niż Warszawa, a w efekcie gęstość zamieszkania w Lizbonie jest o połowę większa niż w stolicy Polski. Na powierzchni miasto sprawia wrażenie przepełnionego, pełnego mieszkańców i turystów, co sprawia, że przemieszczanie się samochodami, tramwajami czy autobusami jest bardzo utrudnione. Te czynniki sprzyjały rozwojowi bezkolizyjnej, podziemnej sieci metra ciężkiego. Metro zresztą przede wszystkim obsługuje obszar miasta. Poza jego granicami znajduje się 5 z 56 stacji sieci metra. Pomysły utworzenia metra w Lizbonie sięgają 1888 roku. Na utworzenie sieci metra pozwoliły dopiero środki pożyczane w ramach planu Marshalla, ogłoszonego po II wojnie światowej, a w efekcie uruchomiono sieć o długości 6,5 km oraz 11 stacjach w 1959 roku. Z tej okazji powstał nawet krótki film o metrze z instruktażem korzystania z nowego środka transportu. Materiał wyświetlany był w kinach przed filmem głównym. Od tego momentu metro sukcesywnie rozwijano, w każdym dziesięcioleciu pojawiały się w sieci nowe stacje. Początkowo budowano perony, które były w stanie obsłużyć pociągi dwuwagonowe. Później perony dostosowywano do 4, a ostatecznie 6-wagonowych składów. Dziś długość krawędzi peronu wynosi minimum 105 metrów. W latach 90. minionego wieku na wcześniej obsługiwanych trasach wydzielono drugą i trzecią linię. Zupełnie nową, 4. linię otwarto natomiast w 1998 roku. Dziś sieć 4 linii metra liczy 45 km długości i 56 stacji. Na liniach wykonuje się średnią pracę przewozową, bo na najbardziej zatłoczonej linii żółtej kursy odbywają się z częstotliwością szczytową 4 minut, a na najmniej obciążonej linii czerwonej co 6 minut i 15 sekund.
Z tego też powodu, mimo że lizbońska sieć metra jest o połowę dłuższa od warszawskiej, to przewozi się na niej mniej pasażerów. W skali roku w Warszawie ponad 235 milionów, a w Lizbonie 162. Lizbońskie metro ma przy tym dość krótkie godziny pracy, bo kursuje między 6:30 rano a 1:00 w nocy. Co ciekawe, ruch pociągów w metrze jest lewostronny, podobnie zresztą jak na portugalskiej sieci kolejowej. W przeciwieństwie do kolei nie zastosowano jednak szerokiego iberyjskiego rozstawu szyn, a standardowy 1435 mm. Metro korzysta z 3-wagonowych zespołów trakcyjnych. Flota liczy 113 zestawów, składających się z 4 podtypów, które pod względem wyglądu niewiele się od siebie różnią, a produkowane były między 1993 a rokiem 2000. Najważniejszą różnicą pomiędzy nimi jest konstrukcja wagonowa lub jednoprzestrzenna z przegubami. W ciągu dnia zazwyczaj na liniach kursują podwójne zestawy, dając 6-wagonowe pociągi, a późnym wieczorem w dni powszednie oraz przez cały dzień w weekendy oraz święta można spotkać pociągi 3-wagonowe. Każdy wagon ma około 16 metrów długości i na pokład zabierze 170 pasażerów. Pociągi zasilane są z trzeciej szyny umieszczonej w torowisku. Na stację metra w Lizbonie wchodzimy poprzez bramki biletowe. System wydaje się tu być szczelny. Pasażerowie korzystają tylko z bramek, zmniejsza się prawdopodobieństwo podróży pasażera bez biletu, a przewoźnik może dokładnie zliczać osoby korzystające z metra. Z zakupem biletów nie ma większych problemów, na stacjach jest bardzo dużo biletomatów, a w niektórych punktach w zakupie biletów wręcz pomaga obsługa, co okazało się szczególnie pomocne dla starszych turystów. Przesiadki między liniami metra możliwe są na 6 stacjach. Odbywają się na jednym lub różnych poziomach. Pociągi na każdej z linii korzystają z osobnych torów, więc nie ma możliwości przesiadki na jednym peronie w każdym kierunku ruchu metra. Część stacji umożliwia przesiadkę na połączenia kolejowe, autobusowe lub promowe. Jednym z większych jest węzeł Cais do Sodré, z licznymi liniami tramwajowymi i autobusowymi przebiegającymi w jego okolicy oraz terminalem promów płynących na drugi brzeg Tagu.
Stacje lizbońskiego metra rozmieszczone są w standardowej odległości dla tego środka transportu, średnio co 880 metrów. Pociągi kursują natomiast z maksymalną prędkością 50 km na godzinę. To pozwala osiągać prędkość komunikacyjną połączeń średnio 32 km na godzinę, co możemy uznać za standardową wartość dla bezkolizyjnych tras poprowadzonych w obszarze miejskim. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym w Hiszpanii i Portugalii są kolorowe kafelki azulejos, którymi wykłada się elewację budynków, ale też na przykład hole stacji metra. Portugalczycy uznają, że estetyka ma wpływ na samopoczucie pasażerów, a obecność sztuki w przestrzeni publicznej sprawia, że podróż jest przyjemniejsza. W Lizbonie kafelki spotkamy na większości stacji. Mi najbardziej spodobały się stacje Park i Olajesz. Główny plan rozbudowy sieci metra dotyczy połączenia stacji Cais do Sodré i Ratu, co pozwoliłoby uruchomić okrężną linię. W ramach rozbudowy otworzone zostałyby dwie nowe stacje. Obecna linia zielona i linia żółta mają krańce poza tym ringiem, na których potoki pasażerskie znacznie odbiegają od ruchu wewnątrz przyszłego ringu. Połączenie poprawiłoby też dojazd pasażerów korzystających z jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w mieście, na którym krzyżują się linie komunikacji autobusowej, tramwajowej, promowej i kolei podmiejskiej. Poza tym wśród elementów do wdrożenia wymienia się zwiększenie częstotliwości kursowania wybranych linii oraz podniesienie prędkości jazdy do 60 km na godzinę. Planuje się też rozwój systemów bezpieczeństwa, m.in. o detekcję wtargnięcia przez osoby i obiekty na torowisko. Lizbona rozpisała też przetarg na dostawę 14 nowych pociągów metra.
Metro jest dziś jedynym skutecznym środkiem transportu w Lizbonie. Sieć liczy 4 linie i bardzo istotnym udogodnieniem jest możliwość przejazdu nim do portu lotniczego. Z metra korzysta dużo pasażerów i obecne częstotliwości kursowania, szczególnie w godzinach szczytu, wydają się być zbyt niskie. Z podziemi wychodzimy jednak na powierzchnię, bo przed nami symboliczne lizbońskie tramwaje, rozpoznawane chyba na całym świecie. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!